Hej, siemaneczko, z tej strony Kołaczek, co się lubi bawić grami i dziś chciałbym opowiedzieć wam o grze, na którą poświęciłem 4 lata swojego życia. Dziś opowiem wam o Aion. Aion, wprost ze stajni koreańskiej olbrzyma produkcja MMO, trafił do nas 7 lat temu. Przez ten czas sama produkcja zdążyła przejść z płatnej subskrypcji do formuły free-to-play oraz zastosować wiele zmian patchów, jak i momentów dużego przystoju. Jednak finałowo gra osiągnęła szczyt elity gier MMO, a tym samym do dziś pozwala na rozgrywkę na bardzo wysokim poziomie. Sama gra obliguje się do koreańskiego wzorcu nowej generacji gier MMO, pozbawionych farmplace'ów, za to wykorzystujących system expienia poprzez wykonywanie misji, dzięki czemu podczas rozwijania naszej postaci wdrążamy się w mocno rozbudowaną fabułę oraz eksplorujemy coraz to nowsze lokalizacje. Grafika, udźwiękowienie, jak i tekstura map stoją na bardzo wysokim poziomie. Jednak to, za co cenię sobie Aion, to kompatybilny świat oraz szeroka droga rozwoju. Wielu z was powie, że jest mnóstwo MMO z dużą gamą możliwości, jednak moja odpowiedź jest prosta. Jest także wielu bokserów i każdy z nich świetnie boksuje, ale wśród nich są też tacy, którzy robią to po prostu idealnie. I to właśnie ich podziwiamy. W tym samym zmierzam do faktu, iż mimo corocznego napływu nowych produkcji tego typu, rzadko trafia się gra, która jest dopracowana w takim stopniu, że staje się gigantem swojego pokroju. W Aion znajdziemy 11 klas postaci oraz możliwość modelowania ich umiejętności poprzez czynną zmianę skilli. W skład owego modelingu oczywiście wchodzą również giry, które na maksymalnym levelu są uklasyfikowane względem PvP i PvE. Jeżeli padło już zdanie PvE i PvE, to również warto przyjrzeć się temu, jak to wszystko wygląda. Oba aspekty czynnie funkcjonują w tym świecie, nie ma jednego bez drugiego. Jeżeli chodzi o PvE, to do dyspozycji mamy dużą gamę rangów oraz worldbossów pojawiających się bezpośrednio na mapach. Za to PvP jest już namacalnie wszędzie. O tyle, o ile na niższych levelach gra nie wymusza od nas uczestnictwa w szykanowaniu innych graczy w PvP, to na maksymalnym levelu, już aby dostać się na sporą część inst, musimy wkroczyć na mapy terytorialne należące do drugiej frakcji. A jak nie trudno się domyślić, jest tam najczęściej sporo graczy, którzy winieją nam na czerwono i jedyne co możemy z nimi zrobić, to po prostu ich bić. Ciekawą opcją są również Must PvP, ponieważ oprócz standardowej formuły bicia innych graczy, NCSoft daje nam możliwość uczestnictwa w dużej gamie masowego mordu. Czy to walki terytorialne, czy wojny o twierdzę. Wszystko opiera się na tym, iż o danym dniu i godzinie gracze z obu frakcji spotykają się w jednym miejscu i najczęściej za pośrednictwem jakiegoś doświadczonego gracza próbują dowieść, iż ich rasa radzi sobie lepiej w grze, wygrywając czy to dane terytorium, czy twierdzę. Finałowo rozpoczyna się walka pomiędzy setkami graczy, a wy, jeżeli sprzęt wam na to pozwala, cieszycie się tym niemiłosiernie, ponieważ akurat to jest mega zajawka, jeśli chodzi o tą grę. Świat jest bardzo rozległy oraz znajdziemy w nim dużo opcji live gamingowych, czyli opcji typu crafty, licytacje domu, czy samo ich meblowanie, co zuniczo przypomina nam nasz realny świat. Przez co gdy spędzimy w grze paręnaście godzin, będzie nam dane odczuć, iż Aion pomyślnie zastępuje nam życie, gdy mamy go już serdecznie dość. Przez co poza samą wartością jako gra, Aion zyskuje w moich oczach jako pełnoprawnie kompatybilny świat, gdzie mogę zostać prawdziwym bohaterem, kiedy to już w prawdziwym życiu nie mam siły podnieść swojego miecza do walki. Jest to adekwatnie wielki plus i minus, bowiem takie odczucia można bardzo łatwo pomieszać i wychodzi z tego sporo problemów. Jednak jeżeli ktoś zawsze potrafi stwierdzić, gdzie zaczyna się granica pomiędzy grą a życiem, to Aion może dawać naprawdę sporo frajdy. Sama gra niewątpliwie jest także mocno nastawiona na współpracę z innymi graczami, bowiem ciężko przemęża się świata Trey w pojedynkę, a tym bardziej staje się to niemożliwe na maksymalnym levelu. Warto też, abyście pamiętali, iż Aion jest na tyle specyficzną grą, że sam okres naszego levelowania zdaje się być krokiem rozpoznawczym w tej grze, a sama gra rozpoczyna się na maksymalnym levelu. Czyli podsumowując, maksymalny level nie jest wyznacznikiem gracza, który zrobił już wszystko w Aion. Jest to tylko dowód, że cieszy się grą w pełnym tego stopniu znaczeniu i zdążył już poznać całą fabułę. Zawsze także byłem zdania, że maksymalny level wbija się bardzo szybko, co jednak nie do końca jest prawdą na ten moment. Po ostatnim patchu dużo się zmieniło i można poczuć pewien przestój pomiędzy niektórymi levelami w drodze do swojej pierwszej 6/5, ale polecam się nie łamać i dążyć do celu, ponieważ ostateczna rozgrywka jest warta naszego levelowania. I cały materiał chciałbym skończyć minusem gry, który finałowo nie jest tak poważny, jak większość niedoszłych Aionowców myśli. Mianowicie od samego początku są nam narzucane pewne ograniczenia, jak chociażby brak handlu, co w grze MMO jest dość znaczące i oczywiście można to odblokować poprzez zakupienie czegoś, co w grze jest zwane jako złoty pakiet, jednak jest to przedmiot z ISO, czyli po prostu z shopu gry, prawdziwe pieniążki. No cóż, jest to niewątpliwie skurwiałe zagranie, ale na całe szczęście sam przedmiot został obdarowany możliwością sprzedaży w grze. Co to oznacza dla nas jako graczy? Tyle, iż na samym początku nie ma możliwości, abyśmy uzbierali sumę potrzebną na zakup takowego pakietu, ale też nie jest on nam za bardzo potrzebny, a kiedy wbijemy już maksymalny level, to na spokojnie zbieramy potrzebną nam sumę. Także nie martwcie się, ponieważ jest to rozwiązanie na tyle kompromisowe, że oczywiście bezpośrednio od innego gracza nie kupicie goldpacka, bo przecież nie macie możliwości handlu z innym wyjątkiem. Ponieważ nie wiecie czemu, ale poprzez Brok, czyli taki wewnętrzny bazar przedmiotami w grze, można kupić goldpacka bez posiadania goldpacka, więc ja osobiście zdążyłem odpalić już 40 goldpacków w swoim życiu, ponieważ każdy taki pakiet działa nam przez 30 dni, po czym musimy zakupić nowy. Jednak finałowo zapłaciłem prawdziwymi pieniążkami za taki podarunek tylko raz.
nic. I to tylko dlatego, że jeszcze nie do końca rozumiałem, jak działa gra. Więc cały materiał jest dość dużym, zawężonym kompendium wiedzy na temat tej gry, jednak porusza najważniejsze kwestie, które powinny Cię interesować. Resztę potrzebnych informacji, gdzie ściągnąć, jaki potrzebujesz mieć sprzęt itp. znajdziesz w opisie filmu, więc odsyłam Cię poniżej. Z mojej strony to wszystko i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się razem w świecie Atrei. Mówił dla Was taki sobie chłopaczek i do zobaczenia w kolejnym moim materiale. Trzymajcie się, hej!